Jako że jestem pianistą, konkurs Chopinowski od dzieciństwa był moim marzeniem, uczestnictwo w nim. I dlatego właśnie chciałbym wziąć w nim udział. A później z biegiem lat już nie zastanawiałem się tak dokładnie, co chcę osiągnąć przez ten konkurs. No bo to rodzi niepotrzebne wątpliwości, a z przygotowaniem miałem bardzo wielką frajdę i czuję, że to był jeden z najbardziej rozwojowych dla mnie momentów. Do konkursu przygotowywałem się tak jak do każdego wielkiego występu. Te przygotowania były o tyle wyjątkowe, że motywacja była niezwykła jednak. Mimo że to nie jest jedyny konkurs na świecie i są być może nawet większe, ale jakoś tak jest chyba ikoną konkursów pianistycznych w Polsce i mimo wszystko robi to jakieś wrażenie. Czy konkursy sprawiają, że gra się lepiej? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że gdyby w ogóle nie było konkursów, to poziom artystyczny byłby wyższy, bo konkursy się trochę źle kojarzą z tym, że na konkursy pianiści, muzycy jakby się troszeczkę tresują. Ale jak już te konkursy mamy, wiadomo, że one są, jest ich całe mnóstwo. Ktoś chyba obliczył, że aktualnie codziennie odbywają się 2 konkursy pianistyczne na świecie, ale to już jakieś tam statystyki. Jak już te konkursy są, no to one jak najbardziej mobilizują pianistę i są jakimś impulsem do rozwoju. Tak, i jakby są okazją do sprawdzania się, a później przy jakichś sukcesach dają dalszą mobilizację i gdzieś się pamięta o tym, że już coś się gdzieś zdobyło i jednak może to mieć sens. Pianistą zostałem przez przypadek. Rodzice w wieku dziecięcym wysłali mnie do szkoły muzycznej. Oni wybrali instrument. Miał to być fortepian. I tak zostało do dzisiaj. Już w bardzo wczesnym wieku pokochałem to, co robię do dzisiaj. I właśnie pewnie dlatego robię to do dziś. Nie wiem, czy to pytanie do mnie. No, według mnie przede wszystkim z uczuciem. Sam chyba tak pisał o swojej muzyce, że jest to właśnie wyrażenie uczuć. No i taka epoka w sumie. Co innego wyrażało się w baroku i co innego później przyniósł XX wiek. No i jakby w związku z tym wyrażaniem uczuć powinno się grać śpiewnie, jakby najwięcej uwagi powinno się kłaść na dźwięk, żeby on był w stanie właśnie przekazać te uczucia romantyczne, które są uczuciami nasyconymi na pewno, głębokimi, ale jednak nie skrajnymi. To przyszło w muzyce później. Dlatego ten dźwięk zawsze musi jakby być do pewnego stopnia. Zawsze powinien być przede wszystkim piękny. Później już to nie było obowiązkiem w wykonawstwie muzyki. No i powinniśmy się starać, żeby był w pewien sposób natchniony. To jest chyba najważniejsze. Chyba najcięższe w byciu pianistą jest to, że trzeba bardzo wiele elementów ze sobą połączyć i muszą to być elementy wypracowane, jakby oczywiście technika, to już o tym nawet nie mówimy, ale muszą to być też jakby elementy umysłowe, do których trzeba dojrzeć i każdy musi swój klucz do muzyki znaleźć, ale charakter musi mieć specyficzny zestaw cech, żeby być pianistą. To jest jednak to, co robimy. Jest to możliwe.